Próba Delta, zbliżamy się. W oddali widać obiekt 2406X. Obiekt 2406X, lokalizacja Delivers Freud Tilts. W 2022 roku w małej francuskiej firmie Vashi, produkującej filmy w zdemobilizowanych wojskowych kontenerach, powstał film Vashi X. Czym jest ten tajemniczy film? Co oznacza X? Vashi X to jest film kolorowy o czułości ISO 100 i nie byłoby w nim nic specjalnie ciekawego, gdyby nie to, że inaczej niż większość kolorowych negatywów nie ma pomarańczowej bazy. W związku z tym można go wywołać tradycyjnie jako negatyw, ale można go też wywołać w chemii do slajdów. Wywoływany tradycyjnie ma bardzo przyjemny, lekko retro wygląd i umiarkowany kontrast. Podobnie jak większość kolorowych filmów, najlepiej sprawdza się przy dobrej pogodzie. Zdjęcia, które zrobiłem w dobrych warunkach, wymagały zwykle dodania nieco kontrastu. Tylko dlatego, że tak lubię. W pochmurny dzień Vashi X często ma różowawe, burę zabarwienie, które ja często korygowałem nieco ocieplając zdjęcia. Bardzo lubię, jak ten film oddaje zielenie, takie skręcające trochę w cyjan. Trochę w tym przypomina filmy Fuji. Sfotografowałem też scenkę testową z poprawną ekspozycją, niedoeksponowaną i przeeksponowaną. Ale kogo to tak naprawdę obchodzi? Ciekawsze jest to, że robiąc zdjęcia na mojej pierwszej rolce Vashi X, udało mi się znaleźć kilka miejsc, które bardzo dobrze pasowały do charakteru tego filmu. Kościółek wśród mokradeł, samotną chatkę z czerwonym dachem albo cmentarzysko samochodów. Z drugą rolką wybrałem się do niezwykle malowniczego miasteczka Hastings. Możecie je znać z lekcji historii i bitwy pod Hastings. Nie mam pojęcia, kto się wtedy i z kim bił i o co, ale ja akurat trafiłem tam na piratów. Sporo nadmorskich miasteczek południowej Anglii ma bogatą historię przemytu i piratów i w Hastings był akurat Dzień Pirata. Hastings tak mi się spodobało, że wróciłem tam niedługo później, żeby się spokojnie poszwendać z aparatem. Tym razem już bez piratów i tłumów ludzi. Wzrapałem się też na pobliskie wzgórze z ruinami zamku i zrobiłem tam plenerowe testy pod i nad ekspozycji. No i mógłbym tutaj powiedzieć, że Vashi X to jest porządny film i daje ładne zdjęcia, ale postanowiłem jeszcze trzecią rolkę wywołać w procesie E6, czyli w chemii do slajdów. Wywoływany w ten sposób Vashi X daje bardzo mocno kontrastowe zdjęcia o silnej fioletowej dominancie, którą często tak bardzo próbowałem usunąć, że kończyłem ze zdjęciami bardzo zielonymi. Z tego co wiem, zdjęcia wywoływane w procesie krosowania i taki szalony wygląd to jest coś, czego można się spodziewać, ale naprawdę nie wiem, czemu ktoś chciałby robić to celowo. Chociaż przyznaję, kiedy skanowałem te zdjęcia z trzeciej rolki, zupełnie mi się nie podobały. Ale usiadłem do nich kilka tygodni później i wtedy zaczęły mi się nawet podobać. Są mocno stylizowane, daleko od neutralnego wyglądu, ale jest w nich, szczególnie tych, które zrobiłem pod koniec rolki, jest w nich coś interesującego. Wygląd zdjęć zrobionych na Vashi X, tego jak wygląda negatyw, jak się go skanuje i to, że można go wywoływać zarówno w T41, jak i E6, coś mi przypomina. Do tego stopnia, że
Mam wrażenie, że robiłem już kiedyś na nim zdjęcia. A to pewnie dlatego, że Washi X to bardzo prawdopodobnie jest Kodak Aerocolor 4 2460, czyli film techniczny używany na przykład do zdjęć lotniczych. Kodak wciąż go produkuje, tyle że można go kupić wyłącznie w ogromniastych rolkach. I wielu malutkich producentów kupuje takie ogromniaste rolki i przewija je do kanisterków po 36 klatek, tak że my możemy ich używać potem w normalnych aparatach. Można go kupić pod nazwami Santa Color 100, Luminar 100, Electra 100, Zilberra 100, którą kiedyś recenzowałem, no i właśnie Washi X. Różnią się tylko etykietką. I to wszystko to jest ten sam porządny film, który ja na przykład bardzo polubiłem. Podobają mi się jego kolory, jego delikatny kontrast. Nie sądzę, żebym jeszcze wywoływał go kiedyś jako slajd, ale w jego podstawowej, tradycyjnej wersji bardzo go lubię. Więc polecam i Wam. Jeśli nie mieliście jeszcze doświadczenia z tym filmem, wybierzcie, która etykietka Wam się podoba i spróbujcie. Dzięki i do zobaczenia następnym razem.